Witajcie moi drodzy widzowie, kolejny ranking z Total War Warhammer 3. Ranking trudności kampanii oraz siły legendarnych lordów i tym razem demony chaosu Norska i krasnoludy chaosu jako jeden ranking. Będzie to dosyć ciekawy ranking, bo no 3 frakcje, jakby nie patrzeć, całkowicie zupełnie od siebie inne, więc tutaj naprawdę będzie dosyć dobry ten ranking, tak sądzę. Zobaczymy, czy też dosyć dobrze wyjdą w rankingu wszyscy tutaj lordowie, bo szczerze powiedziawszy, jak zerkniemy po takiej norskiej, wiele osób zdecydowanie ich ocenia na bardzo słabą frakcję i bardzo trudną. Ja tutaj poruszę parę kwestii na pewno odnośnie norskiej, tak samo krasnoludów chaosu, no bo to są frakcje, które mają taką mechanikę, że musimy jakby znać możliwości frakcji i możliwości jednostek. Bez tego jesteśmy, powiedzmy, bardzo słabi i możemy wtedy faktycznie wrzucać ich do słabszych o wiele rankingów. Pierwszy pójdzie tutaj demoniczny książę, czyli legiony chaosu. Z efektów frakcji jest o tyle fajnie, że mamy dostęp do wszystkich darów, czy to Nurgla, Khorna, Slanesha, Tzeentcha i to jest dobre. Tak samo efekty frakcji, dostęp do wszystkich jednostek demonicznych i rządy chaosu. Sojusznicze lordowie, którzy zadają podczas walki obrażenia, odblokowują losowe umiejętności armii. Bardzo fajnie to wygląda, ja osobiście uwielbiam grać Legionem Chaosu. Jest to jeden z takich chyba moich też ulubionych lordów. Frakcji. Zdecydowanie jest to dosyć ciekawa frakcja. Tym bardziej, że jak zajmujecie sobie osady, możecie sobie zrobić osadę pod Slanesha, możecie sobie zrobić osadę pod, nie wiem, Khorna i wtedy rekrutować te jednostki, a to jest bardzo dobre, bo no wiadomo, jak pójdziemy pod Khorna czy tam Nurgla, będzie pewnie zdecydowanie najłatwiej, bo te jednostki akurat chaosu są najbardziej pospolite, najbardziej uniwersalne, no i też bardzo mocne przy okazji, więc naprawdę jest to mega fajne. Ja osobiście sądzę tym bardziej, że jak był patch, gdzie wyszli Nurgle, teraz też te kornowe jednostki, dodatkowo regimenty wskoczyły nowe, to zdecydowanie ta kampania gry jest łatwiejsza, przyjemniejsza. Tym bardziej, że teraz jeszcze tutaj mamy Arbala i z Arbalem, jak sobie zobaczycie, mamy stosunki neutralne, więc jest to dosyć dobre. Jeszcze tylko zobaczymy z Archonem. Okej. No trochę tego nie rozumiem, że tutaj awersja jest zerowa, z tego względu, że nawet w opisie jest, żeby demoniczny książę tutaj wstąpił z wulkanu, żeby pokonać i zmierzyć się po prostu z Archonem Wszechwybrańcem, więc ta wersja jest trochę nietrafiona. Przejdźmy w takim razie do samego Lorda. Lord jest o tyle dobry, że możecie sobie tutaj wymieniać każdy artefakt. I to daje mu mega dużą uniwersalność. Ja pamiętam, jak robiłem achievement akurat, bo robiłem achievement każdą frakcją, no to mój tutaj demon był bardzo potężny. Dużo życia, dużo pancerza, no ogólnie to był mega potężny lord. Tak samo w umiejętnościach jest o tyle dobra, że możemy sobie zbierać konkretne chwały. Wtedy mamy dodatkowe rzeczy, jak na przykład u Khorna macie plądrowanie, bo on się na tym, powiedzmy, najlepiej sprawdza, więc wtedy kasy jest sporo. Z Nurgla na przykład macie ofiary wyczerpania i regenerację armii plus wskrzeszenie. Wskrzeszenie demonów, zobaczcie sobie, 15%. No wiadomo, u Tzeentcha będziemy mieć szansę na magię. No a znowu u Slanesha będziemy mieć koszty werbunku, pokusy, wzmacnianie też naszych jednostek, ale tu wzmacnianie, jak sobie zobaczycie, macie wiele tych jednostek do wzmocnienia. Tu na przykład pancerz dostajecie, obronę w zwarciu. Pamiętajmy, że jednostki Khorna są mocne, tu mamy siłę broni. No powiem szczerze, że ogólnie to bardzo dobrze wygląda. Jest to jakby możliwość dla każdego gracza samodzielnej wybrania ścieżki, więc to jest dobre i tych bonusów jest naprawdę sporo. Tak samo jak sobie zobaczymy, w sumie chyba tutaj było można sobie też przeskoczyć, tu zobaczcie sobie, że macie możliwości też w co pójdziecie i jakie artefakty otrzymacie, więc to jest dobre, że mamy podgląd, nie ma tego jakby takiej losowości, tylko jest po prostu to stałe. Tak samo tutaj zobaczcie sobie, macie czar tnące odłamki, tu mamy wezwanie mocy, ametystowe słońce, no powiem szczerze, że to jest bardzo potężny lord i no delikatnie mogę powiedzieć, że nawet tak trochę Be'lakorowi dorównuje, jeśli już będzie miał więcej wbitych poziomów i dobrze dobierzecie te artefakty. Chyba nawet sądzę, że 1 na 1 z Be'lakorem miałby większe szanse wygrać. Z tego względu, że możecie tutaj bardziej artefaktami zarządzać, więc zdecydowanie jest to spoko. Z walki na przykład z jakimiś tam frakcjami, jak sobie zajmiemy tutaj miasto, no na przykład weźmy to.
zobaczcie sobie, że macie właśnie możliwość ku chwały konkretnych tych, więc zajmijmy sobie na przykład, nie wiem, Kukorna. No i teraz możecie sobie tu rekrutować jednostki od Korna. Na trzecim tierze już mamy bardzo potężne jednostki wojowników chaosu, tak samo tutaj macie koszty rekrutacji kornowych jednostek, więc jeśli zrobicie sobie to na przykład na 2-3 osadach, potem rekrutacja jest za darmo. Kasa jest bardzo łatwa tutaj do ogarnięcia. Z kasą nigdy nie miałem tutaj problemu na tej kampanii, zdecydowanie dobrze to wychodzi. No też tutaj bardzo dużo tej chwały dostajemy. Moim zdaniem ta kampania osobiście jest bardzo łatwa. Po prostu jest bardzo łatwa. Jak pójdziecie chociażby, tak jak mówiłem, w Nurgla, pójdziecie w jednostki Korna, no to kampania sama was poprowadzi i zniszczycie wszystkich dookoła. A wersja jest tak naprawdę dobra, bo wszędzie macie zerową. Jedynie tutaj chyba z Mrocznymi Elfami możecie mieć większą awersję, ale taki Epidemius czy Malus Mroczne Ostrze to dla was jest żadne zagrożenie. Możecie iść na przykład w tą stronę i podbić sobie Borysa. Przy okazji zyskacie w oczach Archona, możecie go wtedy zostawić i lecieć w dół na krasnoludy. Jak pokonacie krasnoludy, no to Kislev jest otwarty tutaj otworem. Tak samo na przykład walka z Imperium, zdecydowanie bardzo łatwa opcja. Ja osobiście jak grałem, no to najpierw sobie poleciałem w lewą stronę, podbiłem Mroczne Elfy, dobiłem sobie do Nagarond, po prostu do Malusa, znaczy do tego Malekita, no i zdecydowanie potem schodziłem w stronę Imperium. Imperium wtedy zyskało dużo czasu, dużo czołgów, tego wszystkiego, ale możliwości jest tutaj sporo. Ja sądzę, że sam Lord jest bardzo potężny i jego kampania jest dosyć banalna, tym bardziej, że macie dostęp do tych darów, do tych jednostek, bardzo mocnych jednostek, bo to nie są słabe jednostki, bo tu macie dostęp do wszystkich demonicznych jednostek, które są bardzo potężne. Tak samo piechota. Gdyby na przykład nie mieliśmy dostępu do zwykłych wojowników chaosu, tych konkretnych, no to może ta kampania mogłaby być faktycznie troszkę trudniejsza. Ale że tu mamy dostęp do wszystkich jednostek, czy to Korna, Slanesha, Nurgla, to zdecydowanie jest to banalna kampania jak dla mnie i nie ma tutaj możliwości, żeby powiedzieć inaczej. Ja osobiście grałem 3 razy chyba, czy 4 tą kampanię, więc troszkę o tych jakby Legionach Chaosu wiem, na pewno. Przejdźmy w takim razie do rankingu. Ja osobiście wrzucam na łatwą kampanię i silnego lorda. Kampania naprawdę jest bardzo łatwa, bo po pierwsze jak pójdziecie sobie w kornowych, możecie dużo zarabiać na plądrowaniu. Po drugie macie budynki, które szczerze nic prawie nie kosztują, a dają wam ładne tutaj utrzymanie dla jednostek. Też potem rekrutacja, jeśli damy sobie w tym budynku koszty werbunku, rekrutacja jest prawie za darmo konkretnych jednostek, więc można się skupić najpierw na przykład na kornowych jednostkach, potem można sobie, nie wiem, slaneszowych i ta rekrutacja jest prawie za darmo, więc naprawdę z kasą zdecydowanie tutaj nie ma problemu. Armii można tutaj bardzo dużo nahodować bardzo szybko. Więc moim zdaniem no nie ma innej opcji, żeby wrzucić ich do gorszego rankingu. Przejdźmy w takim razie do Norskiej i do Wulfrika. Tutaj będziemy mieli też sporo do omówienia, bo dużo osób mówi, że Norska jest słaba. Ja osobiście uważam, że oni nie są słabi. Oni potrzebują po prostu na późniejszym etapie gry lepsze jednostki i to jest po prostu ich największy mankament. Słabą frakcją na pewno nie są z 2 względów. Po pierwsze, no dobra, najpierw przejdźmy zaraz do kampanii i wtedy będę mógł przytoczyć od razu argumenty do tego, co chcę. Efekty frakcji to zdecydowanie jest bardzo słabe u niego. Z tego względu, że utrzymanie dla jednostek grasantów, tak zwarcie dla mamutów, no jest troszkę słabe. Zasięg wsparcia, no to wygląda bardzo słabo, no tutaj nie ma innej możliwości, są to bardzo słabe perki. I faktycznie niektóre rzeczy, gdyby tutaj delikatnie pozmieniać, Norska byłaby bardzo mocna. Tutaj, gdybyśmy zmienili na przykład dla berserkerów, albo jakieś dużo większe wzmocnienia dla mamutów, no to wtedy sama Norska staje się zdecydowanie mocniejsza. I teraz przejdziemy do takiego ważnego momentu, bo Norska nie jest słaba. To jest pierwsza rzecz. Nie jest słaba z tego względu, że sportów mają ogromną kasę. Po drugie, jak idziecie na przykład na przeciwnika i jesteście w trybie obozu, macie utrzymanie armii dużo tańsze, bo to jest jako obóz wypadowy, więc jak sobie zobaczycie, no
jest to naprawdę sporo, bo 20%, więc tej armii możecie narąbać ile się wlezie po prostu. Bardzo łatwy dostęp na plądrowanie Imperium. Na samym początku Imperium nie jest mocne. Skonfederowanie bardzo szybkie możecie zrobić, na przykład jak sobie zaatakujecie tego, no może przy tym będzie troszkę mniejszy przykład, no dobra, tutaj powiedzmy dajmy sobie na chwilę, żeby nie toczyć tej walki przy rankingu. Ok. Proszę bardzo. I teraz zobaczcie sobie, mamy konfederację. Przy takim trogu, gdzie zaraz też go omówimy, mamy od razu 3 osady dostajemy, więc tych możliwości jest bardzo sporo. Bardzo szybka możliwość konfederacji, co daje nam sporo kasy. Tak samo, gdy będziecie niszczyć osady, macie, zobaczcie sobie, jakie wpływy ze portów, potem utrzymanie armii. Jest to moim zdaniem bardzo dobre. Z tego względu, że tu 60% wpływów dodatkowo z portów, gdzie z portów mamy dobrą kasę, bo jest tutaj możliwość budowania portów pierwszy, drugi, trzeci poziom, co jest to jedyne, jak dobrze pamiętam, tylko u Norskiej i może chyba u Piratów, ale u Norskiej jest to na 100% jednak. Więc zobaczcie sobie 800 z portu, dodatkowo sobie przejdźmy 60% do tego doliczmy i wyciągamy ponad 1000 z portów. Mamy portów raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No portów jest naprawdę tutaj sporo, bo to jest ich po prostu mechanika. Więc gdy skupicie się na tym, możecie zrobić tyle armii, że nawet takie imperium wam za specjalnie wiele nie zagraża. Bardziej jak sobie zobaczycie po jednostkach, tu są dobre w miarę jednostki, jak na przykład łowcy grasantów, oszczepnicy, berserkowie. No, czempioni może nie są super jacyś mocni, ale mamy też wilcze skóry, mamy dobrych lordów, bohaterów, którzy też sobie gdzieś tam poradzą w większości sytuacji. No, największym minusem na pewno jest kwestia tego, że nie mamy artylerii, nie mamy jakichś dystansowych bardzo strzelców, to może być faktycznie problem, bo dużo osób się na tym wzoruje, na tym stara po prostu grać. W skrócie. Też zdobywanie łupów, wszystkie armie przylegające na terytoriach, też to jest bardzo dobre, tym bardziej, że to towarzyszy z rozwojem. Może kwestia też kasy z tych podstawowych budynków nieportowych jest problemem, ale taki jeden port na 3. poziomie zarabia tyle, co we większości frakcji, no 2 osady, no, czy tam nawet 3, zależy też od frakcji, więc nie można powiedzieć, że oni są ogólnie słabą frakcją, bo finalnie frakcja jest bardzo dobra, tylko jest kwestia tego, że trzeba wiedzieć, jak nimi grać. Sam Wulfric Lord, no, ma jeden item, ale chociaż plus taki, że ten item jest bardzo mocny, bo daje dużo wzmocnienia kontroli do wszystkich prowincji, więc to jest ogólnie bardzo dobry artefakt. Z umiejętności legendarnych, które tutaj posiadamy, fajna opcja jest łowca czempionów, czyli takie wyzwanie przeciwnika i bardzo mocne osłabienie go. 1 na 1 Wulfric w większości każdego gdzieś tam pokona, tym bardziej jak będzie miał swój artefakt. Problemem na pewno jest to, że jak on jest gdzieś tam na tym mamucie, jest dużo łatwiej go zastrzelić. Ale ma też sporo jakby rzeczy, dzięki którym otrzymuje dużo życia. Tak samo mamy szarże, wzmocnienie wilczych skór dla armii. Też jest to dobre, bo 15 obrony w zwarciu jest to naprawdę sporo. Ja osobiście uważam, że on jest dosyć dobrym lordem. Z tego względu, że ma dobre perki, ma dobry artefakt, sam w sobie też jest dobry. Tak samo morski kieł, czyli 3 razy użycia bardzo mocnego wiatru, bo ten wiatr jest bardzo mocny. On się długo jakby kastuje, ale sam fakt, że on jest bardzo mocny, utrzymanie armii dodatkowo, tempo uzupełniania strat dla tego lorda, no powiem szczerze, że on jest naprawdę bardzo mocny i ja osobiście uwielbiam nim grać, jest naprawdę przyjemny. Wiem, że na takiej turze 30-40, albo porównując go z takimi krasnoludami Imperium no, względem jednostek i wychodzi bardzo cieniutko, ale spójrzcie sobie teraz też na taką Bretonię, która ma w większości tylko kawalerię zwykłą latającą i bez tego w sumie nie ma dobrych jednostek. A zerknijcie sobie też wtedy takie na przykład no norską, po prostu norską. Norska na bardzo podobnej zasadzie trochę wychodzi, tylko że oni nie mają jakby skoncentrowanych jednostek w jednym typie, tak jak Bretonia, tylko oni mają po prostu taki miszmasz. Ale tym miszmaszem też można sporo ugrać. Norska też ma czarodziejów i powiem szczerze, że ci czarodzieje nie są wcale jakąś słabą magią.
bo oni tutaj dysponują dosyć dobrą magią i wystarczającą do pokonania większości wrogów. Tak jak mówię, tutaj jest dużo plusów, tylko trzeba po prostu wiedzieć, jak tym zagrać. Tylko tak jak mówię, konfederacja, już ogromna możliwość konfederacji na samym początku. W 20 turze jesteście w stanie całe tutaj mieć to, więc to jest naprawdę sporo jak na frakcję. Z tych portów będziecie mieć taki dochód, już sobie zobaczcie, że na początku jest w miarę dobry dochód, dużo kasy. A szczerze powiedziawszy, mamy dwie osady i ta osada, jak się będzie rozwijać, tu też sam rozwój jest dosyć szybki, bo budynki, które budujecie, są w sumie dobre pod względem zarabiania z bitew, no i dodatkowo jeszcze mają rozwój, więc to naprawdę dobrze się sprawdza. Ja osobiście nie powiem, że Wulfric jest słabym lordem, bo tutaj no, musiałbym normalnie siebie zaprzeczyć. Ja osobiście powiem tak, że kampania norskiej nie jest trudna, to na pewno. Czy jest łatwa? Tu można by powiedzieć tak, że dla większości osób na pewno nie będzie to łatwa kampania. Dla mnie osobiście jest to łatwa kampania, jedynie schody się robią na bardzo późnym etapie gry. Możliwość też tego, że jeśli nie dogadamy się z chaosem, jest kwestia tego, że z dołu i z góry będziemy dosyć mocno atakowani i to może sprawić delikatny problem. Ja osobiście wrzucę go jako średni i silny, z tego względu, że tak jak mówię, zwracam też uwagę na to, jak może przebiec kampania. Niekoniecznie każda kampania przebiegnie tak samo, bo wystarczy jeden stosunek dyplomatyczny inaczej i wtedy mamy jedną dodatkową albo dwie dodatkowe wojny więcej i może się po prostu to źle potoczyć. Do trudnej kampanii nie wrzucę ich, bo względem ilości rekrutacji, ile tam możemy ogarnąć z tego, plus siła samego lorda i perków wzmacniających armię, nie ma opcji, żeby go wrzucić po prostu niżej. Moim zdaniem jest to bardzo uczciwe, po prostu jest to uczciwe. No do trudnej, no moim zdaniem tutaj za daleko, żeby jednak go wrzucić. Szczerze powiedziawszy, Wulfric'a bardziej bym się skłaniał ku łatwej kampanii niż ku trudnej. Trudnej może i wtedy, gdy mamy 40-50 turę, mało ogarnęliśmy, nie zajęliśmy tamtych ziem. I wtedy dla was może faktycznie ta kampania wydawać się trudna. Przejdźmy w takim razie do kolejnego z Norskie i jest to Trog Zimowy Kieł. No tu z efektów frakcji, efektów lorda też zdecydowanie nie ma czym się popisać. No mamy efekty dla trolli, zdecydowanie jest to troll, więc ma wzmocnienie dla trolli. Okej. Efekty lorda są trochę słabe, bo plus jeden kontroli lokalnej, plus wszystkie jednostki w Troga są odporne na wszelkie wyczerpanie i spaczenie chaosu. No powiem szczerze, nie jest to nic wybitnego. Przejdźmy do samego Troga i jego lokalizacji, jego kampanii. No na pewno plus jest taki, że ogólnie trolle są bardzo mocne, bo trolle się regenerują, one się wycofują, więc dodatkowe wzmocnienia u niego w armii to jest dosyć dobra opcja. Plus jest też taki, brakuje jedynie tego, żeby mieli opancerzone trolle i te trolle miały więcej pancerza. Bo gdyby miały więcej pancerza, jak na przykład takie chaosowe trolle, te opancerzone, to zdecydowanie byłoby na pewno łatwiej grać nimi, bo tak ich ostrzał, no nawet ostrzał z jakichś powiedzmy słabych jednostek strzelających, jednak gdzieś tam boli, bo zobaczmy sobie 40-60 pancerza, no zdecydowanie to boli. Z jego legendarnych itemów mamy jeden dobry artefakt, bo daje obronę mu zwarciu, daje obronę zwarciu jednostkom dookoła, 55 metrów efektu. No mamy szansę na przechwycenie, spaczenie, koszty werbunku. Ogólnie dosyć spoko to wygląda. Wymiociny u trolla dodatkowo mamy, regeneracja jest, więc sam lord wygląda dosyć dobrze. Dyscyplina dla wszystkich jednostek właśnie trolli, fimirów i wilczych skór. Zdecydowanie jest to bardzo potężny perk. Tak samo utrzymanie do tego dobrze się to zgadza. Siła broni u niego jest zwiększona. On ogólnie też ma premię przeciwko dużym wrogom. On jest też dobry względem walki z lordami, z potworami. Po prostu on dobrze się sprawdza w tym. Mamy tutaj też regeneracja koszmarna dla wilczych, czyli mamy wynik bitwy pozostaje nierozstrzygnięty, wskrzesza martwych wojowników, leczy rannych przed wskrzeszeniem. No, bardzo fajna opcja. Też obrona dla jednostek fimirów, trolli i tak samo bierny szał. Powiem szczerze, że jak sobie zobaczycie po tych efektach, które tutaj mamy dla tych jednostek, jest to naprawdę mega mocne. Plus globalny czas werbunku dla tych jednostek mamy ściągnięty, więc możemy sobie rekrutować co turę te jednostki, więc jest to naprawdę potężne.
Więc tu zdecydowanie wychodzi to wszystko na plus. Wzmocnienie dla smoków, tam mieliśmy dla innych jednostek, tu mamy akurat dla smoków. Sam Lord, szczerze powiedziawszy, wygląda bardzo zacnie. Smutne jest to, że na przykład Norska też posiada tylko po jednym artefakcie na Lordzie i jest to niestety troszkę słabe, no ale co zrobić, no nic więcej nie można zrobić. Ocenimy teraz jego kampanię, bo jego kampania sądzę, że na początku wydaje mi się, że wychodzi nawet troszkę lepiej niż kampania Wulfrika. Z tego względu, że jak sobie zajmiemy, od razu pokonamy tego gościa. No tutaj powiedzmy tracimy, ale tutaj w standardowej walce byście nie stracili. Olbrzym tutaj zrobił duże straty, dlatego straciliśmy tą jednostkę. Ale tutaj już jak sobie zajmiecie, zobaczcie sobie, że mamy już 4 osady. Mamy już pełną całą prowincję na starcie. Mamy możliwość, no tu chyba też był, jak dobrze pamiętam. Dokładnie, tu już możecie sobie kasę dźwignąć, kasy jest sporo. Tak samo, no mamy 2 porty sobie, że zobaczcie, i to też jest dużo już na sam początek. Tak samo na przykład Malakai Majkaison, ja nawet robiłem taki fast run. I szybko go dojechałem już na samym prawie początku, więc krasnolud automatycznie odleciał. No i tu już wtedy jest kwestia w miarę zabezpieczonego terenu, bo awersja z przeciwnikami jest tutaj w sumie można powiedzieć zerowa. Epidemius często nas tutaj atakuje, jeśli gracie. Jest duża szansa, że Epidemius was zaatakuje, ale powiedzmy obrona przed nurglami to nic trudnego, wystarczy parę oszczepów, zabić lorda, zabić bohatera i ich jednostki same się gdzieś tam rozkruszą w późniejszym etapie, więc to nie jest nic powiedzmy nadzwyczajnego. Tak jak mówię, sam lord zdecydowanie należy do mocnych i jego wzmocnienia dla jednostek troli są bardzo potężne, bo obrona zwarciu jest jednym z najważniejszych fundamentów względem potworów, bo to daje wam możliwość, że ten potwór będzie dużo dłużej walczył, a to jest bardzo ważne, tym bardziej przy potworach, które posiadają regenerację, jak otrzymują dużo mniejsze obrażenia, mają regenerację, jest możliwość, że będą po prostu non-stop stać w miejscu, bić się i regenerować i nie będziemy spadać te życie. A wręcz przeciwnie, czasem może im te życie jeszcze rosnąć. Mamy też czarodzieja na początek, też dosyć dobry, bo domena cienia, więc mamy otchłań, mamy wzmocnienie naszych jednostek, no ogólnie bardzo dobra domena, zdecydowanie na plus. Finalnie ja osobiście wrzuciłbym go chyba do tego samego sortu, co po prostu Wulfrika. Z tego względu można by uznać, że on ma troszkę łatwiej. Z tego względu, że Trog ma mega mocne po prostu wzmocnienia dla troli. Trolle są bardzo mocne. Wzmocnienia też do Fimirów. No to są jednostki, którymi się bazuje na początku i na późniejszym etapie gry. No bo jak mówiłem wcześniej, tam nie ma też tylu jednostek, żeby nie wiadomo co z tego powyciągać. Sądzę, że spokojnie oni się tutaj nadają. Trogiem, tak jak mówię, no Troga można by wrzucić delikatnie troszkę wyżej, ale do łatwej, silnej go ogólnie nie wrzucę, z tego względu, że też zwracam uwagę na to, że to też są tutaj na kanale osoby początkujące, średnio zaawansowane, co też przerażają się troszkę norską, zaczynają norską, szybko dostają za przeproszeniem w pierdziel, no i przestają grać norską, więc też zwracam na to uwagę, bo ja osobiście rzadko którą kampanię bym wrzucił na, powiedzmy, trudno, z tego względu, że trudna kampania jest wtedy, gdy nie znacie możliwości też jednostek, nie znacie możliwości lorda, no i możliwości przeciwnika. No, na tym się ogólnie najwięcej powiedzmy traci. Grając ileś tam godzin, walcząc już ileś razy z daną frakcją, jesteście w stanie przewidzieć mniej więcej jak komputer zagra, jaka jednostka może wam zaszkodzić i to daje wam najwięcej powiedzmy przewagi w tym wszystkim. Tak samo frakcyjnie wiecie, że na przykład jedna frakcja, nie wiem, przykładowo taki Malekith. Malekith zawsze ma dużo osad, rzadko się naprawdę zdarza, że nie ma. Jak się nie ma, to po prostu jest święto. I wtedy wiecie, że jak będziecie mieć wojnę z Malekithem, to trzeba się jednak na coś więcej przygotować. Tak samo jest z Imperium, z jakimiś tam krasnoludami, no to jest taka po prostu zasada. Przejdźmy w takim razie do krasnoludów, ale nie akurat tych, tylko tych wyżej. Do Astragota tutaj przejdziemy sobie. Efekty frakcji, wpływ na konklawie, ok, tempo badań spoko, kontrola w sumie spoko. Efekty lorda, przeciążenie, czyli zwiększenie obrażeń i atak w zwarciu, intensywność po zabijaniu, spoko, tempo uzupełniania, no ogólnie dosyć dobre perki. Może nie ma też tego dosyć sporo, ale finalnie są one dosyć dobre. Choć wpływ konklawy 10%, no tam te punkty pamiętam, że zawsze były takie trochę małe.
Więc te 10% nie jest moim zdaniem aż takim dużym bonusem. Takie 20-25% no może to już by dużo lepiej wychodziło. Sam Astragot Lord mocny. No tutaj nie ma opcji, bo po pierwsze bardzo mocny wojownik, bardzo twardy, po drugie ma jeszcze magię i to też nie jest dosyć słabe. Tak samo jak dobrze pamiętam, on ma chyba 2 artefakty, ale teraz nie wiem czy nie mylę. Wydaje mi się, że miał 2 artefakty. Chyba Zatan z tej całej trójki miał najwięcej artefaktów, jak dobrze pamiętam. Zatan to w ogóle jest taki mały koks, ale o tym pomówimy, jak będzie kolej Zatana. Przejdźmy dla samego Astragota. No tutaj, tak jak pamiętałem, 2 artefakty. Kontrola plus siła broni, ogólnie bardzo dobre to jest. Tak samo kamienny płaszcz, mega mocny, bo 30% odporności fizycznej jest to naprawdę sporo. Magiczna ochrona, feralny efekt wszystkich postaci, naprawdę dobre. Rezerwa mocy, plus tutaj widzę stosunki dyplomatyczne, do Bykocentaurów mamy wzmocnienia, rezerwa mocy. No ogólnie powiem szczerze, że takie, no jak na Krasnoluda Chaosu to trochę słabe perki tutaj są, ale mimo wszystko i tak oni są dosyć mocni. Na pewno plus taki, że jego magia jest mimo wszystko dosyć dobra. Może do najtańszych nie należy, ale jest po prostu dobra. Czy tam piekielny moc, czy burza ognia, no tu zdecydowanie bardzo dobrze to wychodzi. Same jego statystyki już na starcie są potężne. Gdyby Lord nie miał tych, powiedzmy, statystyk na starcie takich mega mocnych, no to wychodziłoby to zdecydowanie gorzej. No ale jest bardzo mocny na początku i dużo mu to naprawdę daje. Z takich ważnych rzeczy, no jego lokalizacja z jednej strony można powiedzieć, że jest bezpieczna, bo my tutaj jakby stosunki dyplomatyczne z chaosem możemy podbić sobie przez tą umiejętność chociażby jak tam mieliśmy, no i też się z nimi powiedzmy dogadywać. Więc największym naszym takim powiedzmy zagrożeniem, wrogiem są na pewno orkowie, czyli ta strona Grimgor może dosyć ostro w nas wjechać, tym bardziej, że on tam dostaje WA czarnych orków i to już są dosyć mocne jednostki. Krasnoludy standardowe mogą też tutaj sprawiać delikatne problemy, ale ogólnie patrząc na to, zdecydowanie ta kampania moim zdaniem jest łatwa. Z tego względu, że orkowie i tak mimo wszystko dostają straszny łomot od krasnoludów chaosu. Pod względem nawet czy to komputer zagra, czy my to zagramy. Tylko tak, my nie możemy raszować za bardzo w tą stronę, z tego względu, że my na początku nie możemy rekrutować też nie wiadomo jakich potężnych jednostek, bo mamy nałożone na to limity, ale to też da się przeskoczyć, bo jak sobie tutaj wybudujecie na przykład ten budynek, to jest dobry budynek, z tego względu, że tutaj otrzymujecie też już kasztelana i macie tak samo dużo mocniejszy plus, bo kasztelan daje wam więcej biegania. To jest ważne. Z drugiej strony możemy iść sobie w dół i tu bez problemu sobie wygramy. Możemy nawet iść na krasnoludy standardowe i to jest też najlepsza opcja moim zdaniem wyjścia Astragotem. Tylko to też musimy nadzorować kwestię prawej strony, czy Grimgor zbyt bardzo na nas tutaj nie naciska, bo Grimgor nienawidzi ogólnie krasnoludów chaosu, jak sobie widzicie po awersji. Więc Grimgor może tutaj zaszaleć, ale Grimgor przeważnie też się leje z prawą tutaj stroną u góry, więc też może się tak potoczyć, że będzie po prostu zajęty, a wy sobie zajmiecie to i to naprawdę sporo daje. Najlepiej jeszcze jak się tutaj wbijemy, bo tu wrogów to już zdecydowanie mamy bardzo prostych dla takich krasnoludów chaosu. Ja osobiście bym powiedział, że jego kampania jest łatwa, bo on jest dosyć dobrze zabezpieczony, góry nie musi się na pewno obawiać, ma fortecę taką, bym powiedział, dosyć konkretną, więc sądzę, że tu nie ma problemu. Jedynym problemem jest Grimgor, ale Grimgora i tak mimo wszystko idzie dosyć szybko docisnąć. Tylko nie można się zbyt szybko pośpieszyć. To jest ważne. Bo jak się pośpieszycie, no to zdecydowanie będziecie mieć duży problem. Ja osobiście Astragota daję jako łatwa i silny, bo pozycję ma dosyć bezpieczną, sam Lord jest dosyć dobry, armię, którą można na początek też zwerbować jest dosyć dobra, więc sądzę, że można spokojnie go tutaj umieścić. Plus też taki jest krasnoludów chaosu, że krasnoludy chaosu szybko mają możliwość rekrutowania bardzo mocnych oddziałów z regimentów, co jest naprawdę mocne, bo jak sobie tutaj już zobaczycie, wojownicy na 13 poziomie mega mocni, bo to są wojownicy na zasadzie troszkę rębaczy żelaznych, więc to jest mocne. Potem granitowa straż, zobaczcie sobie te obrażenia i to już mówi wszystko. Tak samo nieśmiertelni, bykocentaury, no są to bardzo mocne regimenty.
jednostki u nich są też sporo, no takie dosyć mocne bym powiedział. Plus jest taki, że hobgoblińscy podżynacze i ogólnie te gobliny mają mega mocne statystyki, tylko jedynym problemem jest dyscyplina, ale to ogólnie nie jest problemem, bo jak idziemy w dużą ilość i dobrze ich rozmieścimy, to naprawdę nie ma z tym żadnego problemu. Też tutaj możecie sobie na przykład zamiast iść w to, możemy sobie szybciej starać się iść w machiny. Machiny są bardzo mocne. Machiny też wygrywają tutaj 90% walki, tym bardziej jak walczymy z dużą masą, jak na przykład Wojownicy Chaosu, Orkowie, Skaweni, no krasnoludy w sumie też można tak uznać i no tam zdecydowanie machiny robią ogromną robotę, więc u mnie nie ma innej opcji, żeby umieścić go po prostu gdzieś, gdzie łatwa. No, krasnoludy chaosu są o tyle dobre, że one mogą szybko sobie też te budynki podbijać, jak mają sporo niewolników, więc ta ekspansja to wszystko bardzo szybko nabiera, no tak po prostu dosyć szybkiego tempa to nabiera w skrócie i jest to naprawdę spoko. Wiadomo, trzeba pilnować tego wszystkiego, bo gdy nie będziecie pilnować ilości niewolników, no to są wtedy faktycznie problemy. Astragot, znaczy nie Astragot, Drazot. U Drazota trochę wygląda to inaczej i tutaj pewnie wiele osób się z niektórymi rzeczami nie zgodzi, ale jest taka po prostu możliwość, to jest takie moje odczucie. Dla mnie na przykład Drazot zdecydowanie wychodzi gorzej niż Astragot, z tego względu, że on jest dookoła otoczony. Ogry zyskały teraz trochę powiedzmy więcej swobody, są mocniejsze i automatycznie dla niego mogą stanowić większe zagrożenie, jeśli się nie dogadamy. A tam, jak dobrze pamiętam, z awersją jest różnie. Jest Imrek, są Skaweni. Nurgle, no Nurgle powiedzmy, że to tam nie ma raczej czym się przejmować. Tutaj efekty frakcji, no koszty uzbrojenia dla wszystkich ulepszeń spoko. To jest bardzo ładne, naprawdę to jest mega spoko. Zasięg ruchu na kampanii, moim zdaniem on ma dobre naprawdę te rzeczy, te perki. To jedynie dla Kadai mógłby jeszcze mieć coś więcej, ale Kadai też są dosyć mocnymi jednostkami, co warto jest wykorzystać na wielu frontach. Przejdźmy w takim razie do samej jego kampanii, bo jest tu sporo do omówienia. Tym bardziej, że nim grałem chyba najwięcej. Grałem nim najwięcej frajdy mi sprawiał. Osobiście on jest trochę takim... Można go nazwać, że on jest takim prawdziwym krasnoludem chaosu, z tego względu, że on ma chaos już dookoła. Jest tych frakcji sporo, są to frakcje niepoboczne, a jednak główne, więc z tymi frakcjami od razu mamy tam ostrą rzeź. Nie tak jak w przypadku na przykład, można powiedzieć delikatnie, Zatana czy tam Astragota. No Zatan to chyba ma jako taką, powiedzmy, bym powiedział nawet najbezpieczniej mimo wszystko. I teraz jak sobie zobaczymy. Tutaj już mamy całkowity minus, bo już minus 40. No z Imrykiem wiadomo, że minus. Z Skawenami chyba też jest minus. Ogólnie mamy tu w większości minusy z innymi frakcjami. Armia początkowa można powiedzieć, że jest ok, ale z drugiej strony no zobaczcie sobie dwie jednostki strzeleckie, Kadai, no i gobliny. No też nie jest to moim zdaniem armia najwyższych lotów. Sam Lord tutaj trzeba przyznać, że jest dosyć mocny. Mamy dobre też artefakty dla samego Lorda, mistrzostwo magii zwiększone, odporność, różdżka, czyli wzmocnienie naszego Lorda. Nasz sam Lord ma też wierzchowca, więc to jest dosyć mocne. Po pierwsze, wierzchowiec jest latający, daje ładne premie do wszystkiego. Więc to jest też ogromny plus. Tempo badań i jego właśnie umiejętności legendarne są mega mocne, bo tu mamy do Kadai, mamy tak samo wzmocnienie naszych krasnoludów, którymi gdzieś tam w większości się jednak standardowo ogrywa. Przychody miast, przychody z pozyskiwanych surowców, pamiętajmy, że 10% jeszcze mieliśmy uzbrojenia dla całej frakcji, punkty zdrowia. No i tak samo magia. U niego też jest dosyć mocna ta magia, więc też jest to jako plus. Sam Lord bardzo potężny. Jedynie lokalizacja jest trochę nietypowa, bo jego lokalizacja, no niestety gdyby tu na przykład ogry miały zablokowane, to byłoby zdecydowanie dużo łatwiej. Wtedy zdecydowanie wrzucam go pod łatwą kampanię. Ale przez to, że on tutaj tą lokalizację ma jaką ma, wiadomo jak ulepszymy sobie, zrobimy, on nie bez powodu ma tutaj od razu działo, żeby się bronić balistyczną. Jak tutaj zrobimy garnizon, to wtedy jesteśmy w stanie, powiedzmy, trochę lepiej na tym wszystkim wychodzić, bo garnizon daje nam naprawdę sporo. I wtedy nawet możemy zarabiać na tym, że nas gdzieś tam atakują, ale przeciwników też mamy wymagających, bo Imryk, tak samo tutaj mamy Trecza, tak samo Ogr.
Ogr ogólnie się bardzo rozhulał, więc na pewno jest duża opcja, że będziecie z nim walczyć, obojętnie jak potoczy się kampania. Ogry są dosyć mocne już na samym początku. Ogry jest łatwo skontrować, bo wystarczy mieć dobre, powiedzmy, piki i strzelców. I to już naprawdę bardzo mocno kontruje ogry. Ale u niego ta kampania moim zdaniem wychodzi troszkę jednak trudniej. I osobiście wrzucę go w ranking po prostu jako średni i silny. Z tego względu, że jego kampania jest zdecydowanie bardziej narażona na fiasko. Tym bardziej, że krasnoludy chaosu chwilę potrzebują, żeby się tak bardziej rozwinąć, bo jednak muszą pozyskiwać uzbrojenie, muszą pozyskiwać tak samo, no powiem szczerze, no uzbrojenie, musimy surowce pozyskiwać i jak tam pójdzie troszkę źle w stronie dyplomacji, no to jesteśmy w stanie przerżnąć tą szybko kampanię. I on akurat z krasnoludów chaosu moim zdaniem ma najtrudniejszą tą kampanię. Na pewno początek, bo jak początek się dobrze ogarnie, to ta kampania pójdzie już w miarę gładko. Bo największym zagrożeniem to jest Imryk, Skaveni, no i Ogr. No jednak 3 takich przeciwników mamy. I przeważnie każdy z tych przeciwników chce nas pokonać. Imryk, awersja minus 100, znowu Ogr 40, a Rictus nie wiem, czy on tam ma awersję, czy nie. Chyba że z Rictusem da się dogadać, to jeszcze jest kwestia tego, że możemy zerknąć, jak to tam wyglądało. Znaczy w sumie, no... minus 20, no to jest jeszcze powiedzmy w miarę do ogarnięcia. Też toczymy powiedzmy wojnę. No można by w sumie tą awersję tutaj ogarnąć. No to Imryk plus Ogr. No tylko problem jest taki, że jak pójdziecie na Imryka, to jest dosyć daleko. Jest bardzo duża szansa, że Ogr się tutaj zainteresuje, bo Ogr w większości podbija to. I potem albo idzie na Grimgora, albo idzie w dół. Ale też jak będziecie tutaj grać, to jest bardzo duża szansa, że zamiast pójdzie tak, i pójdzie po prostu tu. A ogry, tak jak mówię, one się dosyć mocno rozhulały i te armie mają dosyć też konkretne. Więc to może stanowić problem dla większości. Tak jak mówię, on ma z krasnoludów chaosu no najtrudniejszą lokalizację. Po prostu u niego nie chodzi o to, że on jest słaby, tylko po prostu tutaj lokalizacja robi mu duży problem i naprawdę może się to różnie niestety potoczyć. Sądzę, że na takie rzeczy też warto zwracać uwagę, bo to jest ważne, tym bardziej w rankingu siły frakcji. Mimo wszystko sam Lord jest naprawdę zdecydowanie bardzo potężny. Nawet bym chyba mógł powiedzieć, że on jest mocniejszy od Astragota 1 na 1, bo wydaje mi się, że on więcej by spokojnie zniszczył. Przejdźmy w takim razie do ostatniego krasnoluda. Jest to Zatan Czarny. Zatan Czarny, maksymalna liczba aktywnych konwojów to jest ogromny plus. Koszt werbunku dla artylerii, no to jest mega dobre. Ofiary schwytane po bitwie przydatne, lokalne możliwości też przydatne. Sidła, żeby zatrzymać przeciwnika, bardzo przydatne. Sidła o tyle są bardzo przydatne, że jak mamy bardzo mocnego lorda, którego się gdzieś tam obawiamy, no to jesteśmy w stanie go wtedy szybko wystrzelać. A że mamy na przykład garłacze, które mają bardzo mocne przebicie pancerza, bardzo duże obrażenia, to takie 2 oddziały wtedy garłaczy zdecydowanie powinny zdążyć chyba zastrzelić przeciwnika. Przejdźmy do jego kampanii. Zatan Czarny sądzę, że ma ogólnie najłatwiejszą lokalizację, najbardziej bezpieczną i przeciwników, no nie powiem, że ma jakichś mega wymagających, bo mamy na przykład Kataj, mamy wojowników chaosu, no czasem może i orków możemy gdzieś tam dotknąć, więc szczerze powiedziawszy sądzę, że to są tacy dosyć łatwi wrogowie. To jest kwestia też tego, ile wojen będziemy mieć w danym czasie. Ale Zatan Czarny sądzę, że ogólnie najlepiej wychodzi na tym wszystkim. Jego artefakty legendarne są bardzo potężne, w ogóle ma ich najwięcej. Bo jak dobrze pamiętam, to są 4, a nie, jednak były 3. Ale 3 artefakty, które są mega mocne. Pancerz zwiększony, obrona w zwarciu. Zobaczcie sobie, ile on już ma pancerza na starcie. Więc naprawdę wychodzi bardzo mocno. Jeszcze odporność na obrażenia. Ataki rozdzierające, siła broni 25%. Obrażenia przebijające. Jeszcze topór, który zwiększa naprawdę sporo. I jeszcze bierna umiejętność, która odporność na efekty w kontakcie, więc nie da się go osłabić. Bardzo dużo tutaj perków dostajemy. Jest on naprawdę pod tym kątem bardzo mocny. Mamy też latających 2 wierzchowców.
Więc też jest to zdecydowanie ogromny plus. Z takich legendarnych umiejętności też obrażenia, zniewolenie, przychody, siła robocza jest bardzo mega mocne, ale on ma też bierną regenerację, więc tu już jest, tu już jest po prostu normalnie grubo strasznie. Utrzymanie, uzupełnianie strat, pancerz armii jest jeszcze zwiększony. On ogólnie wyciąga prawie najwięcej chyba pancerza z krasnoludów. Ogólnie prawie ze wszystkich krasnoludów. No nie licząc jeszcze standardowych krasnoludów, bo oni jednak te runy mogą nakładać, więc jest tam zdecydowanie tego więcej. Walczymy na początku z wojownikami chaosu, więc nie oszukujmy się, to raczej nie jest żaden przeciwnik dla nas. Zobaczmy nawet, co tutaj jest za początkowa armia. No proszę was, grasanci, nie? No. proszę, no to... Tu w ogóle straty są ogromne, nie? Bo szczerze powiedziawszy, zobaczcie sobie, że armatka nic prawie nie zrobiła na piechotę. Więc ja też nie wiem, jak te przeliczniki działają. W ostatnim czasie bardzo dziwnie to wszystko działa. Ogólnie Zatan Czarny ma moim zdaniem najłatwiejszą kampanię z nich wszystkich. Z Katajem na spokojnie możecie sobie poogarniać. Kataj i tak jest bardzo mocno atakowany z każdej prawej strony, więc sama Miao Ying nie jest w stanie ogarnąć, wydaje mi się, i chaosu, i nas. I jeszcze czasem szczura, bo szczur również szybko też podbija te osady. Więc tutaj kampania, jak dla mnie, zdecydowanie jest najłatwiejsza z tych wszystkich, które były przedstawione. I tak się po prostu u mnie widzi ranking. Choć może czy najłatwiejsza, no te demony chaosu, raczej legiony chaosu są bardzo mocne. I tu no ciężko byłoby porównać, czy faktycznie będzie miał najłatwiej, ale na pewno sam Lord jest bardzo potężny z regeneracją, z tą siłą broni. No ponad 1000 siły broni lekko. Regeneracja 180 gdzieś pancerza, no... Obrony zwarciu też jest sporo, więc no zabicie go zdecydowanie graniczy z cudem, jakby był cały uzbrojony. Więc tak wygląda, moi drodzy, ranking. Dzięki za oglądanie i do następnego. Cześć, cześć, cześć!